Dzisiaj odtworzę trailer GTA 6 w prawdziwym życiu, bo jak już pewnie możecie wiedzieć, Rockstar opiera swoje gry na prawdziwych miejscach i Vice City, miasto z GTA 6, oparte jest na Miami. Dlatego razem z moimi kumplami poleciliśmy do Miami, żeby znaleźć każdą miejscówkę z trailera i nagrać dokładnie takie same sceny, które tam są. Jest tam 46 indywidualnych scen, ale na nasze szczęście kilka z nich w trailerze jest inspirowane wydarzeniami z prawdziwego życia, więc odpada nam 12 i zostaje 34 do odwzorowania. Poziom trudności będzie się zwiększał z biegiem filmu, co znaczy, że pod koniec będą te mocniejsze sceny, a teraz zaczniemy sobie od najpopularniejszego miejsca w Miami, czyli... Gdzie my jesteśmy? Yo, stary, na Ocean Drive, jakie to jest moje... No nie można było ukryć, że byliśmy podekscytowani. No ale kto by nie był, przecież to z Miami. A my jesteśmy na miejscowie, na której niedługo wszyscy będziemy biegać w GTA. No, przynajmniej tak mówi trailer. Tylko że na trailerze jest to w nocy, dlatego musieliśmy udać się tam jeszcze raz w nocy. I początkowo miałem problem znaleźć dokładne miejsce z trailera. Najpierw pokazałem, że to jest to odpowiednie miejsce, ale później znalazłem to i... To może być jednak to. Nie wiem czemu, ale bardziej mi to przypomina. Poczek skacze do mnie. Those rims are worth more than my car. No, I wish I had one. One rim? One car. Szczerze nie spodziewałem się, że to będzie wyglądać tak dobrze i że będzie aż tak podobne. Kolejnego dnia poszliśmy na Miami Beach, na której możemy zobaczyć nowe Vice City z lotu ptaka, a ja dalej nie mogłem uwierzyć. Kurde, to jest miejsce z GTA 6 w ogóle, to jest mocne. Dlatego znaleźliśmy te same budynki i wypuściłem drona. Po kilku próbach złapałem bardzo podobne ujęcie i możemy zauważyć, że Rockstar nie pierdzieli się w tańcu i wszystkie budynki odwzorował 1 do 1, poza tym z lewej strony. Biedaczek niestety nie znalazł się w GTA. Ale ten samolocik w prawym górnym rogu nie znalazł się w prawdziwym życiu. Żartowałem, Rockstar robi wszystko dosłownie 1 do 1 i te samolociki z reklamami też znajdują się w prawdziwym życiu. Reklamują one imprezy, kluby nocne oraz OnlyFansy, proszę państwa. Niestety Miami jest zepsute, Miami jest giga zepsute, co zobaczycie w ogóle w następnych filmach. Dlaczego? Kolejna scena jest również na Miami Beach i pokazuje, jak Vice Beach jest zapełniona tłumami. My byliśmy tam w marcu, czyli niezbyt plażowym sezonie, a ludzi i tak tam było sporo. I mimo, że ta scena powinna zostać nagrana kilka metrów dalej na południe, bo tam jest South Beach i znajduje się ten budynek, to i tak myślę, że wyszło dobrze, bo mamy biegającego debila, pieska, no i ludzi. What's up? You're here from Ohio, man. My boys from Poland. yeah. My boys from Poland, man. We are down in Florida living it up. Hell Pozdrawiam Polska. Polska, Polska. Pozdrawiam Polska. Dobra, czemu ja tutaj ich wrzuciłem, proszę państwa? Bo uwaga, te ziomki mieszkały obok nas, byli naszymi sąsiadami w jednym z mieszkań w Miami. Podczas tej rozmowy nagrałem, jak się witamy i tak dalej i zobaczcie, jak to wygląda. Ten jeden ziomek wygląda jak ten ziomek w dreadach, a ten drugi ziomek wygląda jak ten drugi ziomek, co mu zbija pionę. No wyglądają, kurde, identycznie. Nie wiem, czy to nie jest ten sam ziomek w ogóle, może to jest ten sam ziomek, ty. Trzeba było go zapytać, czy był w trailerze GTA. Czy jest w ogóle w trailerze? O kurwa. Dobra, co ja pierdolę. Dajcie mi znaka, czy piona numer 1, czy piona numer 2 bardziej pasuje do trailera. Bo ja na ten moment nie mam pojęcia. Właśnie jedziemy do Everglades zobaczyć aligatory, co będziecie mogli zobaczyć na kolejnych filmach ze Stanów, oraz żeby odwzorować tą scenę. Pa, stary, jest ta motorówa. A to jest trailera, też GTA, stary. Poszedł, ale poszedł. Całość tego rejsu zobaczycie w późniejszych filmach z Ameryki, ale w skrócie zobaczyliśmy aligatora i nagraliśmy tą scenę, którą chcieliśmy, a później, kiedy wracaliśmy z aligatorów, trzymaliśmy się na światłach i zaczęliśmy nagrywać, coś tam się dzieje za oknem, jakiś widok, no i nagle... Let's go. Yeah, babe. We're the party. Yeah. On my place. Y'all talking about yeah? In my bed. Like y'all don't speak English. Typiarka twerkowała dla nas, bo widziała, że ją nagrywamy, a w mojej głowie była tylko i wyłącznie ta scena. Więc użyję tego jako ta scena, no bo jest to po prostu bardzo podobne. Po tych sytuacjach niektórych przekonałem się, że GTA 6 będzie bardziej realistyczne niż mi się wydaje. Nie miałem pojęcia, że ludzie w Miami
faktycznie tak się zachowują. Nawet nie puszowałem niczego, żeby odwzorować te sceny, po prostu wyciągnąłem kamerę, nagrałem co tam się dzieje i tutaj wstawiam wam co tam się działo w Miami i idealnie to pasuje do trailera, no. Kolejnego dnia pojechaliśmy na Wynód, czyli artystyczną dzielnicę z muralami i tak dalej i pierwszy raz miejsce z Vice City wyglądało inaczej niż w Miami. Wiem, że to jest to miejsce po budynku w tle, które akurat jest podobne. Następnie udaliśmy się na Venetian Causeway, dzielnicę, gdzie prawdopodobnie będą najdroższe domy w GTA 6 i w prawdziwym życiu chyba też są. Taki k***a jachcior. Haciendy, same wille takie. Strzelam, że gdzieś tutaj na przykład jakiś Beckham mieszka albo ktoś. Mieliśmy zrobić tam tą scenę, ale było trochę za jasno, więc nagraliśmy ludzi na jachcie, żeby złapać to ujęcie. I może nie jest to takie samo, ale oddaje ten vibe. Wieczorem wróciliśmy na poprzednie miejsce, puściliśmy drona i myślę, że takie ujęcie się nada. Nocą wszyscy pojechaliśmy na imprezę. Mówiąc wszyscy, mam na myśli moich polskich ziomów oraz tych ze Stanów, bo złapaliśmy się w Miami. Pojechaliśmy, bo w zwiastunie są sceny z klubu. Tak wygląda pierwsza scena i z mojego researchu wynika, że może być to klub Space, czyli najpopularniejszy klub w Miami. Ale bez żadnych większych zabaw, bo wiecie, jesteśmy tam, żeby nagrywać i jesteśmy profesjonalistami. Nagrałem takie coś i chyba pasuje to do trailera, ale jest tam jeszcze druga scena, której nie znaleźliśmy, więc około 2 tygodni później, kiedy spotkaliśmy się z moimi innymi ziomami ze Stanów, poszliśmy do innego klubu i tam taka scena się wydarzyła. No ale tam już faktycznie serio było spokojnie. Po kilkunastu dniach w Miami nagraliśmy większość scen, a później razem z Maxim polecieliśmy do Kalifornii, gdzie nagraliśmy resztę, bo nie zdążyliśmy tego nagrać w Miami. No i są to sceny większości Jasona i Lucy, więc zapytałem mojej koleżanki Sofii o pomoc i zaczniemy od tej cringe'owej sceny. Trust. Trust. Yeah, I know, because it is. Maxi, you have to see this. It's a business. It was like a major business. Good? A big one, yeah. Love that. How you like it, baby? Dobra, zobaczcie jak profesjonalnie ogarnąłem scenerię w ogóle. W tle jest lampa. Lampa jak tak jak powinno być. Za mną powinien być obraz, ale rolety też są git. No i Lucia. And that's it, to be honest. And the ups, yeah, it's a perfect light. No, you have to ask me trust, and I see, and I say trust. That's it. But it will be not our voices, so. I know it's cringe. I know for me as well. I don't trust you now. Okay, just do it. Yeah, okay. Trust. Holy shit! Who chose this scene there? You have to do it behind the scenes too. Okay, don't say anything. Just move your mouse. Pause. Yeah. Okay. Okay, you're an actor. Come on. Yeah, okay. Yeah, trust. Trust. Don't loud. Okay. Oh fuck. Okay. Trust. Trust. Don't. Why are you so serious? No, it You have was to be good. It was No, good. but you be like, trust. Trust. It's good. I think. It is. See, that was so much better. Okay, we got it. Perfect. Thank you. Oh, you didn't record it. Shut up. Później zrobiliśmy scenę Jasona i Lucy w samochodzie i tam w tle powinna jechać policja, no i nie jechała. Ale ja to sobie w postprodukcji dorobiłem, wygląda to dosyć legitnie. Moja Lucy odzorowała scenę bardzo dobrze, więc to też mamy zaliczone. Zdążyliśmy nagrać tylko te sceny i teraz ja jestem u siebie, moja Lucia jest u siebie w domu i co teraz? No postanowiłem, że... What's up bitch, how you doing? Oh, that's perfect. So you can help me out again. Sophie powiedziała, że da radę to odzorować raczej. Bad luck, I guess.
Dobra, ja tą babeczkę jeszcze muszę nagrać, bo ja mam takie bujne, mniej więcej bujne włosy jak ona ma. Wyglądam jak ta babeczka? Chyba trochę tak, nie? You know why you're here. Kurwa, ale sexy jestem w tych okularkach. A z kolejnymi scenami z Lucy'ą pomyślałem, że Zapytam mojej mamy, zapytałem już i mama się zgodziła, ale słuchajcie, nie jesteśmy już w Miami, teraz jesteśmy w Gdańsku i mamy takie budynki, których w ogóle w sumie tu nawet nie widać za bardzo, zobacz. no i teraz chcę odzorować tą scenę z jadącego samochodu z Lucy'ą i w tle jest Miami, ale no w Miami nie udało nam się tego nagrać, więc po powrocie do Gdańska postanowiłem, że zrobimy to tutaj, ale Mama mówi, że się nie da, bo właśnie jest problem, że nas jest dwóch tylko, nie? Ja bym to postawił tak jakoś tutaj. Tutaj zrobimy tak, po prostu to dobrze, tu nikogo nie ma już, zobacz. Mama się boi, że zaraz kamerę ukradną, bo tutaj jesteśmy w środku miasta. To jest tak lampę. Może nie jest to Miami, ale też jest zajebiście. Jak się czujesz? Fajnie. Tak, ja też bym tak zrobił. Powinien to ktoś samochód jeszcze nagrywać, ale myślę, że to będzie git. Także docencie tutaj łapeczką w górę, proszę Państwa. Wszyscy się staramy, żeby zrobić ten filmik jak najlepiej. Nawet mordziak, kurwa! Słuchajcie, w trailerze też była taka scena, która też się wydarzyła w prawdziwym życiu, ale nie ma jakościowego nagrania tego debila, więc ja będę tym debilem w gaciach. Mamy wąż. Tu mama w ogóle, tam była scena z samochodu, tu mnie mama na rowerze nagra. No tylko, że ten ziomek był na majtach, nie? Więc... To jest... Już, no! K i 60, ja pier... Dobra, kochani, jest jeszcze jedna scena, którą trzeba zrobić w sklepie. Pomysłem moim jest takim, że mamy tutaj wózek, czekaj, nagram wam, jak to wygląda. Mamy wózek, kamerę przyczepiłem i tam jest taka kamera, że ona jedzie i z tyłu jest właśnie ten, nie wiem, Jason, chyba Jason. To był Jason. Z przodu jest Jason, no idziesz tak pewnie i się patrzysz tak prosto. Tam, no. Mam nadzieję, że wózek nie wpadnie w nic tam po drodze. I akcja! Akcja. Akcja! Jedziesz. Dobra, słuchajcie, nie mogłem znaleźć żadnych takich drzwi, które bym mógł otworzyć, a nagrywamy teraz tą scenę. Dobra, robimy to, proszę Państwa. I zamiast pistoletów nie będziemy używać pistoletów oczywiście, tylko banana. Matka się stresuje, że robimy napad z bananem. Szybko je ustawię, no. Proszę? Na co? A tak, to prawda, tak. tak, A zwłaszcza jak są bardzo dojrzałe, nie? Także jak pan je, to lepiej grejpfruta. Za mną. Nie nagrałem się nawet. Dobra, musicie zostawić suba, bo to wszystko przez suby. Dobra, jest git. do ostatniej sceny, proszę Państwa, przeniesiemy się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, gdzie razem z ziomalami często graliśmy w tegball. Na takim stole. A scena, która została nam do odzorowania, jest to ta scena. I długo zastanawiałem się, czy w ogóle warto odzorować tą scenę, no bo jakby nie patrzeć, jest to pewne ryzyko zdrowia. Może coś mi się stać, a muszę zostać sprawny i tak dalej. Więc no przepraszam was wszystkich, ale niestety byłoby to nieodpowiedzialne i totalnie głupie. Słuchajcie, poświęcam się dla kontentu. You're going to jump on shit? Nie chcę tego. Wszyscy nagrywają, kurwa. Oh, wait. You can stay here, like, Please wait. Oh my god, I'm so... I'm recording, bro. How you're there? You should do it. It's
Show me this shit. I'm alive, it's still good. Wszystko lat, zostawcie suba.